Cześć, to jest mój ostatnie przejście tutaj przez strefę buforową pomiędzy częścią muzułmańską i częścią żydowską i słuchajcie, na bramce zostałem zaatakowany przez żołnierzy izraelskich. Trzymali mnie 10 minut, darli się na mnie, przeglądali mój telefon, wykasowali wszystkie moje zdjęcia. Nie podobało mi się, że nagrywam. Po angielsku nie chcieli mówić. Ja powiedziałem, że mam iść naokoło, około 3,5 godziny, żeby obejść tą strefę buforową. Powiem tak, nie, to pójdzie w internet. To pójdzie w internet, bo ja jako obywatel polski mogę tutaj przebywać wszędzie. Wszędzie, ale że im się nie podoba, że nagrywałem przejście do tego getta, bo to inaczej nie można nazwać. No, wzbudza to we mnie teraz duże emocje, ale słuchajcie, no, co to jest? Ja mam namiastkę tego, jak ci ludzie się tu, że tak powiem, czują codziennie pod tą presją. Nogi mi się trzęsą. Dlaczego? Bo pałą gościu mi po ręce jeździł. Dwie panie darły się na mnie niesłychanie. Przyczepały mi cały telefon. Dokładnie wiedziały, gdzie wejść. Nawet jak usunąłem, to w usunięte pliki weszły, też to wykasowały, więc nie mam tego. Ale możecie mi wierzyć na słowo. Pożegnanie z tutejszym miejscem jest tragiczne. Tragiczne. Jeżeli oni tak turystów traktują, jak mnie, no to tutaj zmiany nie widzę. I to nie jest po stronie palestyńskiej, tylko po prostu po stronie izraelskiej. Niesamowite zachowanie tych żołnierzy. Po prostu ta agresja płynąca z ich wzroku w ogóle. Nie chcieli mnie przepuścić przez drugą bramkę, zablokowali. Ludzie stali w oczekiwaniu. Ja też nie chciałem wracać, żeby 3 godziny dookoła tu te wzgórza obchodzić, nie? Więc tak to wygląda. Spróbuję teraz przejść przez drugą tutaj jakby bramkę. To wcale nikogo nie powstrzyma z nich, żebym ja to nagrywał. No, tutaj nie robią problemu. Chłopaki przechodzą. Ja też powinienem przejść. O, przez takie kraty się właśnie przechodzi. Słuchajcie. Tragedia. Po stronie palestyńskiej się czułem w miarę bezpiecznie, ale to, czego tu przed chwilą doświadczyłem, to przechodzi ludzkie pojęcie. Idziemy właśnie głównym deptakiem handlowym, który na Google Map nie istnieje. Jestem dalej zszokowany po prostu. Słuchajcie, jak można mnie atakować, w sensie nie chodzi o moją personę, tylko mówię, że jestem turystą, pokazuję paszport, a oni się drą i mało tego, jeszcze tą pałą mnie po ręce jeździł. Więc że mam wszystko wykasować i nie, do tej pory widzę ten diabelski wzrok tych osób. Zwłaszcza tych 2 kobiet. Jestem wstrząśnięty. Nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchajcie, a tu jest ta droga, która według Google Map nie istnieje. Jeszcze jest dosyć wcześnie rano, więc te sklepiki, niektóre, które tu funkcjonują, jeszcze się nie pootwierały. A tutaj chłopaki wyciągają jakieś sprzęty. Hello, hi. Zupełnie inne nastawienie, wszyscy welcome, hi brother i tak dalej. Więc to pójdzie w internet. Nie wiem jak z głosem, bo nawet mikrofonu nie założyłem, ale mocne emocje mną drgają i to nie chodziło o to, że tam się o siebie bałem, tylko tysiące ludzi doświadcza tutaj tego każdego dnia. I co chwilę te przeloty tych samolotów wojskowych, zwłaszcza są nasilone w tych godzinach, kiedy muzułmanie się modlą. Nie? No, przypadek? Nie sądzę. Słuchajcie, żegnam Hebron powoli. Jeszcze jest taka sprawa, że moja karta tu w ogóle nie działa. Wyczyściłem się z gotówki i teraz będzie challenge, że będę jechać do Jerozolimy, poprosić kogoś, bo nie mam już po prostu pieniędzy. Gotówki, a karty nie działają. No nic. Trzeba się uspokoić, ale to obrazuje, jak tu wygląda ta sytuacja. Szkoda, że wykasowali, ale uwierzcie mi na słowo, to co przekazuję, no jedyne co nie mogłem przekazać, to tego diabelskiego wzroku tych żołnierzy i tego darcia się takiego, jakbym, nie wiem, jakbym był gorszy, jakbym nie wiadomo co robił.
Wiem, że to zależy też od żołnierzy, ale to była jakaś zmiana, co ma nierówno pod sufitem moim zdaniem. Welcome to Palestine. Welcome to Palestine. Hebron. Rzadko który turysta tu zagląda. Nie znajdziecie tego miejsca w folderach ani na reklamie wycieczek do Ziemi Świętej. A szkoda, bo to tutaj, w tej skromnej hali, rodzi się jeden z największych symboli palestyńskiej tożsamości. Arafatka. So, for a very long time, Hebron was famous for making kufiyas. Kufiyas is not just a part of traditional Palestinian dress, it's a symbol of independence, of a fight, of resistance. They're very proud of it. So this factory is one of the very few ones, if I'm not mistaken, it's the only one, because there were lots of factories in Hebron, but Israelis, Al-Nakba, everything is shut it down. This one is the only one remaining, and the most famous kufiyas are made here, the best ones are made here. Like Yasser Arafat kufiyah was from here as well. Stary, mechaniczny stukot, który rozchodzi się po okolicy jak echo dawnych czasów. Wchodzę i od razu wiem, że tu nic się nie zmieniło od lat. Te same maszyny, ci sami ludzie, ten sam rytuał. Mężczyźni pracują w skupieniu. Jeden prowadzi nitkę, drugi dogląda wzoru. Nikt się tu nie spieszy, nikt nic nie mówi, tylko maszyny gadają za wszystkich. Ich rytm jest jak bicie serca tej uliczki. Może dlatego, że nikt tu nie czuje potrzeby słów. Dla Palestyńczyków Arafatka to nie jest modny gadżet z bazaru. To kawałek historii, kawałek buntu i kawałek codzienności. Kiedyś kupował tu je sam Yasser Arafat. Nie w butikach, nie w luksusie, tylko tutaj, między tymi maszynami i kurzem z bawełny. To stąd brał swój symbol. I dlatego każdy, kto nosi taką chustę, nosi na karku kawałek tej ziemi. Ja też nie wyszedłem z pustymi rękami. Wybrałem swoją Arafatkę, czarno-białą, klasyczną, z tym samym wzorem, który zna cały świat z fotografii i plakatów. Czy to zmienia coś w moim życiu? Nie wiem. Ale kiedy ją teraz zakładam, pamiętam stukot tych maszyn i ciszę tych ludzi, którzy ją szyli. Bo nie wszystko w tej podróży muszę rozumieć. Wystarczy, że pewne rzeczy po prostu czuję. Is it good? Mam swoją kufię. Znajduję się w ostatniej fabryce Hebrawi. Hebrawi. To jest ostatnia fabryka kufli w ogóle w Palestynie. Ostatnie miejsce, gdzie to produkują. Było mi niezmiernie miło gościć Was tutaj w Palestynie. Ludzie są niesamowici, naprawdę. A wy? Nie słuchajcie tylko mnie. Posłuchajcie tych maszyn, bo w ich stukocie jest więcej prawdy o Palestynie niż w niejednej politycznej mowie. Nie miałem nawet grosza na transport, bo bankomaty w Hebronie postanowiły, że moje karty są tutaj bezużyteczne. Zostałem z plecakiem, kamerą i wielkim pytaniem, jakoś dotrzeć do Betlejem. Podszedłem do kierowcy i pytam, czy mnie zabierze, a ja mu oddam pieniądze w Betlejem. Spojrzał, uśmiechnął się i mówi: wsiadaj chłopie, nie chcę od ciebie pieniędzy, jesteś tutaj gościem. I tak właśnie wygląda prawdziwa gościnność tu za murem, który miał nas od siebie w sumie oddzielić. Opuszczam Hebron. Za mną 3 dni w samym sercu tego starego miasta. 3 dni, które miały być tylko noclegiem u Palestyńczyka, a stały się lekcją o gościnności i o murach, których nie widać na pierwszy rzut oka. Przyjechałem tu z głową pełną stereotypów, że Arab to te, no wiecie, mury to bezpieczeństwo, a Hebron to miasto przyjaźni. Z tej przyjaźni tu zostały głównie tabliczki i słowa w folderach turystycznych. W 2 poprzednich odcinkach pokazałem wam obie strony, Palestyńczyka i Izraelczyka. Każdy z nich żyje swoją prawdą, swoim strachem i swoją historią. Ja tylko wszedłem między nich z kamerą. Wyjeżdżam z Hebronu. Moje poglądy zostały tu na tej ciasnej uliczce. Wracam z nowymi. Sami zdecydujecie, komu wierzyć. Ja pokazuję wam to, co widziałem. Reszta należy do was. Jadę, patrzę za okno i widzę te wieże wartownicze na każdym skrzyżowaniu, lasy kamer, żołnierze co parę metrów, patrole, zatrzymania, przeszukania, legitymowanie. To jest właśnie Palestyna.
Ten materiał nagrałem na kilka miesięcy przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku. Dziś nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wszystko musiało się zacieśnić, jak bardzo zwiększyła się tutaj kontrola. Big Brother patrzy non-stop, ale ludzie nauczyli się z nim żyć. Dla nich to codzienność, dla mnie jak film science fiction. Thank you. Sorry. Shukran. Okay, thank you. Dojechałem do Betlejem i tutaj już muszę się pieszo udać przez checkpoint, przez Wielki Mur, aby wsiąść do autobusu do Jerozolimy. Bit inside. I have no money, man. Not expensive. I have no money. Zero. 100 shekel. No, I have 10 seconds. Okay. Na murach w tym mieście Banksy zostawił swoje historie w sprayu. Niektóre śmieszą turystów, inne bolą bardziej niż drut kolczasty. Spotykam tutaj artystę, graficiarza. Zaraz mi coś, parę słów może opowie na ten temat. Alright? Yeah. What's your name, Also, sir? have a look. Abelar. Okay. My name Ali. Ali. Okay. My name Ali. I live in Bethlehem, and also I am artist here. And also this is the wall, 700 kilometers square around all the West Bank. Also, I show the people in refugee camp, because all the people come here go to visit a refugee camp, because in refugee camp we have 5,500 persons, Muslim and Christian live all together. And all the people in refugee camp, original Palestinian from 1948 from Jerusalem village. Many graffiti, many artists, many story inside the refugee camp. And we have the big key, the symbol for return from 1948. And this is the key, go to Berlin Museum someday and come back to refugee camp. We have a center culture. Too many people come here, volunteer Palestine, to support the children, course English, music, artists like this. And we have a museum, talk about from Al-Nakba, 1948 right now, what happened in Palestinian. Also, this is my contact here. You can follow me on Instagram and Ali too. Okay. a WhatsApp number. And also this is my art flower with the key. This Palestinian flower and the key December for return from 1948. And also this is a woman with a flag. Zobaczcie sami, jak wygląda przejście przez punkt kontrolny. Brama, skanery, kraty, kolejki, inwigilacja. Dla mnie to tylko kilka minut z kamerą. Dla nich codzienność, jeśli chcą dostać się do Jerozolimy. Nie będę wam mówił, co myśleć. Zobaczcie to moimi oczami i ocencie sami. Kontrola, chyba muszę się cały rozpłaszczyć, rozebrać, widzę paski ściągają i inne rzeczy, więc no security, zobaczymy jak na mnie zareagują, ale jest skaner, detektor metali i tak dalej. Ten na razie blokują gościa, bo kobiety zatrzymali.
Thank you. لا بس مو مات هات دول فيها No, wykasowałem wszystko. Przeszedłem już tą kontrolę. Oczywiście wszyscy z bronią. Sprawdzają paszporty, te karteczki takie, które się dostaje przy wjeździe. Jeżeli byście tu byli, słuchajcie, to jest ważniejsze niż paszport. Uwierzcie mi. To podobne jest do po prostu dowodu osobistego Palestyńczyków i Izraelczyków. Okej, jest autobus? Chyba tutaj. Siadam. Hi.